Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński funkcjonuje na terenie 4 gmin położonych nad Zalewem Szczecińskim: Świnoujścia, Międzyzdrojów, Wolina i Stepnicy. Na podstawie umowy z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi LGR stała się operatorem środków programu operacyjnego Ryby 2007-2013 w kwocie prawie 35 milionów złotych. Pieniądze przeznaczone były przede wszystkim na dofinansowanie projektów, które mogły przyczynić się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru działania LGR, do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz pomóc lokalnym przedsiębiorcom w rozwinięciu działalności gospodarczej. Szczególnym adresatem tej pomocy byli rybacy, którzy mogli uzyskać znaczące wsparcie finansowe na uruchomienie nowych, niezwiązanych z rybactwem działalności. Beneficjentem PO Ryby była również Lokalna Grupa Rybacka, która zrealizowała kilka interesujących projektów współpracy międzyregionalnej, a także kilkadziesiąt przedsięwzięć promujących obszar lub aktywizujących lokalne społeczności. Dofinansowanie typowego projektu gospodarczego mogło wynieść nawet 300 000 złotych, a projekty o charakterze publicznym do 1,5 miliona złotych. W latach 2011-2014 Komitet LGR rozpatrzył 404 wnioski, spośród których 215 otrzymało dofinansowanie. Film pokazuje 10 różnych projektów, które do dnia 31 października 2014 roku zostały zakończone i rozliczone. To jest najstarszy budynek użyteczności publicznej w Świnoujściu. W centrum miasta, blisko promów, czyli jest tak jakby wizytówką dla wszystkich przyjeżdżających i dla mieszkańców. W ramach tych środków udało nam się zrealizować projekt dosyć, jak dla nas, duży, ponieważ przekroczyło to właściwie nasz budżet całoroczny. Remont elewacji to było o tyle ważne, że był wraz z wymianą tynków. Ponieważ my jesteśmy cały czas pod nadzorem konserwatora, okazało się, że dotarli do pierwotnego koloru. Ja się cieszę podwójnie, dlatego że mamy zabytkowy budynek w swojej naturalnej szacie. To, że udało nam się wymienić wszystkie okna, drzwi, jednocześnie też odnowić tablicę, która jest na budynku, i odnowić herb Świnoujścia, a jednocześnie wymienić napisy, które były już powiedzmy z lat 70. Ci, którzy przychodzą do muzeum, to chwalą nas nie tylko za budynek z zewnątrz, ale i wewnątrz, że taki czyściutki, że widać zadbany budynek. Jeszcze moim takim marzeniem jest, może uda się pozyskać środki, może znowu LGR pomoże, na podświetlenie budynku. Muzeum Rybołówstwa Morskiego to także Centrum Promocji i Edukacji w ramach Północnego Szlaku Rybackiego, projektu realizowanego w ramach współpracy lokalnych grup rybackich. Północny Szlak Rybacki jako szlak kulturowy jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Jak dotąd nie powstał jeszcze produkt łączący obiekty i wydarzenia kulturalne związane z rybactwem na skalę kilku województw. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński utworzyła swoje centrum w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu na kanwie historii polskiego rybołówstwa dalekomorskiego. W ramach projektu wykonano m.in. adaptację pomieszczeń na potrzeby Centrum Ekspozycji i Badań nad Historią Polskiego Rybołówstwa Dalekomorskiego oraz zakupiono niezbędne wyposażenie i urządzenia audiowizualne. Świnoujście posiada wszystko, co niezbędne, by odkrywać uroki archipelagu 44 wysp z perspektywy rowerowego siodełka. Baltic Bike to działająca przez całą dobę 365 dni w roku wypożyczalnia rowerów, inna niż wszystkie. Mamy w obrębie firmy nie tylko bardzo dużą liczbę rowerów, ale też z całym niezbędnym do tego sprzętem, żeby mogły jeździć dzieci od roku po dorosłych do 100 lat, albo i więcej. Baltic Bike jest jedną z największych w Polsce wypożyczalni. Jest wypożyczalnią, która w ostatnich latach bardzo się fajnie rozwinęła. Ugruntowaliśmy swoją dobrą markę, jeżeli chodzi o turystyczną ofertę w Świnoujściu. Projekt pozwolił nam skonstruować rowery, bo one nie były kupowane, one były konstruowane specjalnie na nasze potrzeby. Dokładnie takie rowery, jakie chcieliśmy do wypożyczalni mieć, z dokładnie takim osprzętem, który umożliwia faktycznie rekreację rowerową całym rodzinom, z rowerami 16-calowymi, 20-calowymi, fotelikami, przyczepkami, kaskami, wszystkim, co jest potrzebne do masowej rekreacji rowerowej. LGR nie umożliwił nam zrobienia tego naszego pomysłu, ale umożliwił nam dojście do tego efektu, który chcieliśmy osiągnąć po prostu o 5 lat szybciej.
Hotel Cesarskie Ogrody to jeden z cenniejszych zespołów historycznej zabudowy Świnoujścia. Od 1935 roku przez blisko 60 lat budynek pełnił funkcję szpitala. Ten wpisany do rejestru zabytków zespół budynków wraz z przylegającym do nich parkiem w 2012 roku przyjął pierwszych gości jako zmodernizowany hotel i spa. Dzięki dofinansowaniu Funduszu Rybackiego mogliśmy zaopatrzyć nasze pomieszczenia spa i nasze gabinety zabiegowe w najnowocześniejszy sprzęt. Łóżko do hydromasażu to jest taki suchy masaż na łóżku wodnym, Medijet, z pełną oprawą. Taka przestrzeń do wypoczynku, rekreacji, ale i poprawy zdrowia. Mogliśmy zakupić do gabinetu kosmetycznego najnowocześniejszy fotel do pedikiru, który zapewnia pełną dezynfekcję, który chroni zdrowie klientów naszych. Kupiliśmy laser i urządzenie do krioterapii oraz wyposażenie pełne gabinetu do borowiny. Jest bardzo lubiany i bardzo chętnie goście korzystają z tego zabiegu. Wystarczyło nam jeszcze na dołożenie jakiejś części środków na wyposażenie groty solnej, która nie jest duża, ale jest bardzo klimatyczna, bardzo lubiana przez gości i bardzo mocno oblegana. Także myślę, że wspólnie coś fajnego zrobiliśmy. Blask odzyskał także zabytkowy park otaczający hotel. W ramach rewitalizacji usunięto chore drzewa i posusze, zbudowano aleje spacerowe oraz place rekreacyjne. Posadzono też nowe krzewy i kwiaty. Odbudowano również zabytkowy wjazd do parku wraz z wartownią. Poltramp Yard zajmuje się budową małych jednostek pływających oraz remontem statków. Nasza firma w ostatnich 4 latach korzysta i korzystała z różnych programów dofinansowania z projektu Poryby. W głównej mierze dofinansowanie to pozwoliło nam lepiej świadczyć nasze usługi, polepszyły jakość naszej pracy, warunków, w jakich pracujemy. Jest to na przykład ten budynek, który, jak widać, jest w miarę komfortowy. Warsztaty na dole, które umożliwiają naszym pracownikom w dobrych warunkach prowadzić pracę. Tokarka i frezarka pozwala nam, że wszystkie prace obróbki mechanicznej wykonujemy u siebie. Nie musimy podzlecać gdzieś na zewnątrz i transportować tych materiałów, tracąc czas i pieniądze. Dźwig samojezdny jest niezbędny w pracy takiej firmy jak nasza. Hala, którą budujemy, umożliwi nam powiększenie naszego potencjału budowy jednostek, robienia ich w lepszych warunkach, co się przełoży i na czas wykonania, a także na jakość tych naszych produktów. W przypadku, jeżeli byśmy nie dostali dofinansowania z Unii Europejskiej, wtedy na pewno ten czas potrzebny na zebranie własnych funduszy, na wyposażenie naszej firmy byłby dłuższy, przez co nie bylibyśmy w stanie osiągnąć tak szybko takich rezultatów pracy. Także rozwijamy się prężnie, mamy kolejne zamówienia, jest przed nami przyszłość. Każde miasto posiada system melioracji, Świnoujście również. Jednak system ten w wielu miejscach był już zdegradowany lub niewystarczający do dzisiejszych potrzeb. Dzięki dofinansowaniu z programu operacyjnego Ryby odtworzono część rowów melioracyjnych, inne zostały wybudowane od nowa. Powstały też rurociągi grawitacyjne i tłoczne, zbiorniki retencyjne, przepusty i inne tego typu obiekty niezbędne do właściwego funkcjonowania całego systemu melioracyjnego. Te stare rowy melioracyjne, które jeszcze w jakimś zakresie funkcjonowały, często były zarośnięte, znajdowały się tam różnego rodzaju odpady, meble nawet. Co jest niedopuszczalne, jeżeli mówimy o tym, aby ten system melioracyjny sprawnie działał, oczywiście na rzecz wszystkich mieszkańców. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji jednego z takich projektów w dzielnicy Przytur, a jeden już zrealizowaliśmy w roku 2013 i dotyczył on dzielnicy Warszów. Było wiele skarg na zalewanie piwnic, na to, że nie można korzystać z ogrodów działkowych. Mamy tam bardzo dużo tego typu infrastruktury. Tak, dzisiaj mamy wręcz informacje tego typu, że są miejsca zbyt suche. Oczywiście to jest w ramach żartu, dlatego że ważne jest, aby ten teren był odpowiednio odwodniony, aby można było prowadzić działalność inwestycyjną, wybudować dom, mieć suchą piwnicę, jak również prowadzić uprawy w ramach rekreacji.
Mieszkańcy Świnoujścia długo czekali na otwarcie nowego placu zabaw, zwłaszcza że w okolicy brakuje podobnych miejsc. Projekt dofinansowany z Funduszu Rybackiego uporządkował obszar wzdłuż ulicy Malczewskiego i powiązał go z istniejącą zielenią otoczenia. Park łączy cechy wypoczynku i rekreacji. Został także wyposażony w podstawową infrastrukturę techniczną, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Nowy obiekt to nie tylko najnowocześniejszy, bezpieczny plac zabaw dla dzieci, to również boisko do koszykówki, elementy małej architektury jak ławki, na których można odpocząć. Zaaranżowana zieleń przełamuje betonową konstrukcję okolicznych bloków. Dzięki temu jest to nie tylko miejsce rekreacji i odpoczynku dla dzieci i dorosłych, ale jednocześnie świetne dopełnienie krajobrazu tej części miasta. Kołczewo w gminie Wolin to miejscowość letniskowa położona pomiędzy Międzyzdrojami a Dziwnowem. Świetlica wiejska pełni bardzo ważną rolę w pobudzaniu aktywności lokalnej społeczności Kołczewa. Wspiera działania w obszarze kultury, rekreacji i rozwijania zainteresowań. Dzięki realizacji projektu udało się przeprowadzić kompleksowy remont budynku, w tym remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, termomodernizację ścian zewnętrznych oraz remont dachu. Takie miejsce jak świetlica wiejska akurat u nas jest potrzebna po to, żeby dzieci miały gdzie się bawić w okresie zimowym i nie tylko, no a przede wszystkim chcielibyśmy, żeby to było miejsce takiej wspólnej integracji. Mieści się tu nowa biblioteka, mamy internet, dużo komputerów, sala gościnna oraz odrębne pomieszczenie dla koła gospodyń wiejskich, wyposażona kuchnia, scena, nagłośnienie, korzysta z niej nawet szkoła, organizuje imprezy kulturalne. Mieszkańcy, którzy przychodzą, są zadowoleni, jak teraz wygląda świetlica. Wcześniej była naprawdę w tragicznym stanie, nie było w ogóle ogrzewania. Gdyby nie to dofinansowanie z programu Po ryby, nie byłoby możliwości odbudowania tej świetlicy. Nie stać by nas było, żeby wyposażyć tak tą świetlicę i tak ją odremontować. Gminy, przypuszczam, też nie byłoby na to stać. Karczma Rybaczówka to miejsce z szeroką ofertą turystyczną. Dzięki dofinansowaniu z programu operacyjnego Ryby zrealizowano tu 3 projekty. Wybudowana i wyposażona została restauracja usytuowana w samym sercu krainy 44 wysp, nad brzegiem rozlewiska Świny. Dzięki funduszom możliwe było rozwinięcie prowadzonej działalności oraz zaoferowanie szerokiego wyboru usług gastronomicznych. Specjalnością restauracji rybnej jest menu oparte o świeżo poławiane ryby oraz regionalne potrawy. Okoliczne rozlewiska można podziwiać z 12-metrowej wieży widokowej, a z bliska odkrywać piękno przyrody podróżując ekologiczną łodzią Rybaczówka z napędem wykorzystującym energię słoneczną. Karczma Rybaczówka to miejsce, do którego warto trafić, odwiedzając Świnoujście. Gmina Stepnica, jedna z najprężniej rozwijających się gmin turystycznych, zainwestowała w nowoczesne oświetlenie. W ramach projektu nowe LEDowe oświetlenie zyskały 3 miejscowości: Stepnica, Bogusławie i Żarnowo. Tam, na nowo powstałych osiedlach, komfort i bezpieczeństwo poprawia 90 nowoczesnych słupów oświetleniowych. Nie zawsze w warunkach wiejskich wszystkie uliczki są oświetlone, pomimo że są tam budynki. Natomiast to nowe oświetlenie założyliśmy właśnie na takich ulicach, tych do tej pory nieoświetlonych, z tym, że zostały również wykonane nowe nawierzchnie tych ulic, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo tych ludzi tam mieszkających, czują się bezpieczniej i pewniej. Oczywiście skorzystaliśmy z projektu w ramach lokalnej grupy rybackiej, bo byłoby nas po prostu nie stać. Wybudowaliśmy 90 lamp na 15 ulicach i od razu poszliśmy w LEDy. Te lampy, raz, że są nowoczesne, dają wspaniałe białe światło, oprócz tego dają oszczędności około 60% w kosztach energii elektrycznej. Celem naszym ostatecznym jest wymiana wszystkich lamp w całej gminie na oświetlenie LEDowe. I czekamy właśnie na ruszenie kolejnych pieniędzy, możliwości aplikacji w ramach lokalnej grupy rybackiej.
Ja myślę, że program skończył się sukcesem, bo sama ilość beneficjentów, którzy się ubiegali o dofinansowanie, jak i projektów zrealizowanych świadczy o tym, że program był potrzebny. Dlatego z utęsknieniem, tak powiem, oczekujemy rozwiązań i tych unijnych, i tych ministerialnych, ponieważ w dniu dzisiejszym jeszcze nie mamy pełnej wiedzy na temat funkcjonowania przyszłych tych lokalnych grup rybackich. Na bazie mojego doświadczenia, na bazie tych projektów, wniosków, aktywności społecznej ludzi, z całą pewnością program taki jest potrzebny i będzie potrzebny.